Myśli pan czasem o sobie jako, no, już o weteranie konkursów skrzypcowych? No niestety z racji wieku muszę tak myśleć, aczkolwiek to jest dla mnie dosyć przykre, bo czas bardzo szybko przemija i praktycznie jeszcze, jak sobie przypomnę, jeszcze niedawno brałem udział w podobnych imprezach. Akurat w konkursie Jankego nie brałem udziału, bo wtedy pojechałem na studia do Niemiec i jak wróciłem, to już było po konkursie, a potem już był Wieniawski po drodze i już ten Jankę jakby został tak troszkę z boku. Ale mogę powiedzieć, że jestem weteranem. Pamięta pan coś z tych emocji, które panu towarzyszyły jeszcze jako uczestnikowi konkursów? Pamiętam, muszę powiedzieć, że ja jestem wrocławianinem z urodzenia i mieszkałem we Wrocławiu do 19 roku życia. Dopiero potem przyszedłem na studia do pani profesor Kaliszewskiej z takim małym epizodem właśnie w Niemczech po drodze i to było dla mnie bardzo niewygodne, bo ja mieszkałem w akademiku w trakcie konkursu, w którym brałem udział w 1981 roku. I przychodzili koledzy i mi, że tak powiem w cudzysłowie, zeznawali, jak kto grał. To dla uczestnika jest fatalne, bo najlepiej właśnie, ja zawsze mówię moim studentom, którzy biorą udział w jakichś takich imprezach, żeby jak konkursy, nie wiem, czy ogólnopolskie, czy międzynarodowe, żeby nie chodzili słuchać, ani nie słuchali żadnych opinii z boku, bo to źle działa na psychikę. Po tylu latach w przeróżnych konkursach, w przeróżnych składach jury, odczuwa pan jeszcze coś, co nazwałby trudnością oceniania młodych skrzypków w trybie konkursowym? Raczej nie, aczkolwiek czasami na niektórych konkursach organizatorzy żądają, żeby nie oceniać ogólnie, tylko żeby oceniać poszczególne jakby etapy grania, to znaczy, nie wiem, dźwięk, intonacja, interpretacja, zgodność z tekstem i tak dalej. To jest takie dosyć niewygodne, bo ja wolę oceniać całą produkcję, a nie zagłębiać się w takie szczegóły, bo to te szczegóły właśnie tworzą ten ogólny obraz kandydata. A ten ogólny obraz kandydata to skrzypek sprawny i pewny, czy raczej indywidualność? Kogo pan chciałby słuchać podczas konkursów? I sprawny, i pewny, i indywidualność. Wszystko. Mi się wydaje, jeżeli ktoś jest sprawny i pewny, no to też jest jakąś tam indywidualnością. Oczywiście, jeżeli indywidualność, bo ktoś może być bardzo muzykalny, przepięknie grać, ale jak tam się zdarzają jakieś potknięcia, prawda, no to już potem wpływa na obraz całości. Najlepiej jak ktoś gra, oczywiście, że my jesteśmy tylko ludźmi, każdemu coś się może zdarzyć. Natomiast chyba jednak ta indywidualność to jest najważniejsza rzecz na konkursach. Gdy zasiada pan w jury i dowiaduje się o wynikach kolejnych etapów, zdarza się, że czuje się pan nieco rozczarowany albo zawiedziony wynikami? Zdarza się. Zdarza się. Ja to miałem jak byłem w jury na konkursie Wieniawskiego w 2016 roku. Byłem zawiedziony niestety. A skoro wspomniał pan już o profesor Jadwidze Kaliszewskiej, czy w jakimś sensie, proszę wybaczyć ten trywializm, można powiedzieć, że jej duch nadal unosi się nad konkursem Jankego? Ja myślę, że tak i mam nadzieję, że tak jest. To była niesamowita postać. Kochana przez nas wszystkich, uwielbiana, która miała te swoje humory i potrafiła tupnąć nogą, jak komuś coś tam nie wychodziło, ale dzięki temu mi się wydaje, że wszyscy dosyć mocno pracowaliśmy i chcieliśmy grać jak najlepiej. Jej oczywiście na tym też zależało. Jeszcze choć 2 zdania, powiedzmy na temat konkursów imienia Zdzisława Jankego. Czy zasiadając w jury tego konkretnego wydarzenia, organizowanego pod tym szyldem, ma pan realnie poczucie, że wybierają państwo najlepszego polskiego skrzypka w danym roku? Znaczy mi się wydaje, że niekoniecznie polskiego najlepszego, bo nie wszyscy skrzypkowie brali udział w konkursie. No, wybierzemy chyba najlepszego na tej imprezie, prawda? Bo jest troszeczkę młodzieży świetnie grającej w Polsce. I niekoniecznie wszyscy brali udział w konkursie. A jeżeli chodzi o repertuar, który proponują młodzi skrzypkowie na tego typu wydarzeniach, czy jest coś, no właśnie, czego panu z perspektywy pedagoga i wykonawcy brakuje w wyborach repertuarowych młodych skrzypków? Znaczy się akurat, jeżeli chodzi o konkurs Jankego, to tu jest bardzo duże pole manewru i każdy może sobie wybrać to, co najbardziej lubi. Ja zawsze jestem daleki od tego, żeby jeżeli mamy możliwość nie grania utworów Bacha, żeby tego Bacha grać.
bo wtedy się obnażamy całkowicie, prawda? No niestety Bach jest taką, jakby, można powiedzieć, wiwisekcją. A Mozart? Mozart również, tak. Bacha, Mozarta to bym raczej odradzał. Na niektórych konkursach to jest te utwory tych kompozytorów są obowiązkowe do grania, ale jeżeli nie musimy, to bym odradzał. To na koniec, czego życzyłby pan zwycięzcy tegorocznego konkursu Jankego? Ja bym życzył zwycięzcy tego, żeby znakomicie zaprezentował się w konkursie Wieniawskiego, bo wiadomo, że laureat pierwszej nagrody ma wstęp na konkurs Wieniawskiego bez eliminacji i żeby równie dobrze poszło mu na konkursie Wieniawskiego.